Jakby był 100 lat nieużywany. Cześć, witajcie na moim kanale Active Pro Travel. Dzisiaj jedziemy zwiedzać zapomniane gruzińsko-radzieckie sanatorium. Jedziemy do miejsca trochę zapomnianego. Każdy turysta odwiedzający Gruzję kojarzy pewnie Kutaisi, gdzie są loty z Polski, czy leżące nieopodal jaskinie Prometeusza. Wciąż jednak niewiele osób słyszało od Skaltubo, mieście, które lata temu stanowiło główne gruzińskie uzdrowisko. Wody miały wyjątkowe lecznicze właściwości i przyciągało tysiące kuracjuszy z całego Związku Radzieckiego. Prestiż Skaltubo był tak duży, że zdecydowano się na uruchomienie bezpośredniego połączenia kolejowego z Moskwy. Swoją łaźnię miał tutaj sam Józef Stalin. Odległość od Moskwy to około 2000 km i obecna jazda samochodem trwa około 26 godzin. Ciekawi mnie, w jakich warunkach ludzie jeździli tym pociągami. Czy były wagony specjalne dla zamożnych dygnitarzy radzieckich? Tego nie wiem. Jak często te pociągi w ogóle kursowały? Miasto pierwsze historyczne wzmianki i początek popularności jako uzdrowisko zyskuje na przełomie XII i XIII wieku, gdy Gruzja przeżywała swój okres świetności. Niestety już pod koniec XIII wieku nadchodzi kryzys w Gruzji, który trwał, nie wdając się w szczegóły, kilkaset następnych lat, podczas których zapomniano o leczniczych wodach w całym tym regionie. Potem w XVIII wieku podczas swojej podróży po Kaukazie niemiecki podróżnik Johann Anton Guldenstadt wspomina na nowo wspaniałe właściwości tamtejszych wód leczniczych, a stworzone przez niego opracowania były na tyle popularne, że w XIX wieku zostają przetłumaczone z języka niemieckiego na rosyjski. Potem zainteresowanie Skaltubo wzrasta. W 1913 roku przeprowadzono dokładną analizę chemiczną wód, potwierdzającą skład i lecznicze właściwości. Wcześniejsze obserwacje Guldenstadta. Wody mineralne Skaltubo, których temperatura wynosi około 34 stopni Celsjusza, należą do najlepszych na całym Kaukazie. Podczas prowadzonych badań doceniono ich szeroki zakres leczniczy. Skaltubo seniorzy mogli leczyć się m.in. czy w sumie dalej mogą się leczyć, bo niektóre sanatoria są otwarte, m.in. na układ nerwowy, serce i naczynia krwionośne, zaburzenia metaboliczne, układ hormonalny, choroby ginekologiczne, dermatologiczne, choroby kończyn, reumatyzm, mózgowe porażenie dziecięce i inne. Na wyjątkowość Skaltubo jako uzdrowiska wpływa również jego region, w którym znajduje się bardzo wiele jaskiń. Ich mikroklimat jest wręcz legendarny i także mają właściwości leczenia, szczególnie przy chorobach płuc. Ale dalej o historii tego miejsca, aż w końcu nastały czasy radzieckie, w których miasto przeżywało swój największy rok. Miasto było uzdrowiskiem z prawdziwego zdarzenia. Część budynków przeznaczonych dla elit politycznych była reprezentacyjna i luksusowa. Po dziś dzień te obiekty przypominają raczej pałace niż sanatoria, wypełnione marmurami, ozdobami. Każdy pokój był malowany inaczej lub miał inną tapetę. Pokoje były różne. Były łazienek z samymi umywalkami, bywały też z całymi łazienkami. Oprócz elit politycznych odwiedzających Skaltubo, z uzdrowska korzystali także robotnicy przybywający na socjalnych turnusach na podreperowanie kondycji, głównie górnicy, a także tak zwani przodownicy pracy. Stałymi gośćmi uzdrowiska byli również najpniejsi lub mający znajomości seniorzy, głównie radzieccy, ale też Gruzini. W latach 50. sanatoria w Skaltubo wyposażono łącznie w około 5800 łóżek, które pozwalało co roku na przyjmowanie aż 160 tysięcy kuracjuszy. Będąc w Skaltubo warto odwiedzić łaźnię numer 6, która została wybudowana specjalnie dla Stalina. Prace przebiegały przy jej budowie podobno błyskawicznie. Wszystko musiało być gotowe na jego przyjazd w 1951 roku. Mówi się, że udział w budowie brało kilka tysięcy robotników, aby zdążyć na czas. Dziś łaźnia jest własnością prywatną. Nadal można zobaczyć oryginalne, zachowane pomieszczenia, w których leczył się Stalin. Najprawdopodobniej miał on problemy z wysokim ciśnieniem krwi, chociaż nie jest to oficjalnie potwierdzone. Stalin podobno był pod takim pozytywnym wrażeniem uzdrowiska, że po powrocie do Moskwy wydał rozkaz o rozbudowie i budowie kolejnych sanatoriów i rozbudowie uzdrowiska jako takiego, które generalnie żyło z pieniędzy radzieckich turystów. W szczycie rozkwitu było tu około 29 obiektów, w tym 19 sanatoriów, hoteli i pensjonatów, 9 łaźni, park zdrowy oraz oddział naukowego Instytutu Fizjoterapii. W 1991 roku Gruzja odzyskała niepodległość od ZSRR. Upadek Związku Radzieckiego przyniósł wolność, ale wraz z nią bardzo ciężką sytuację gospodarczą. W całym kraju, który w bardzo wielu miejscach żył z radzieckich turystów, których potem zabrakło, gospodarka stanęła. Pociągi z Moskwy pełne turystów i kuracjuszy już nie kursowały. W kraju rozpoczęła się wojna domowa, która doprowadziła do upadku niektórych uzdrowisk, w tym właśnie Imereti, które właśnie zwiedzamy. Obecnie turystyka w Gruzji jest jedną z najważniejszych dziedzin gospodarki, która się bardzo szybko rozwija. Liczba odwiedzających kraj z roku na rok wzrasta. Rozwój turystyki uzdrowiskowej i senioralnej także staje się coraz popularniejszy, a dawne sanatoria w mieście są remontowane. Podobno największym inwestorem w mieście jest najbogatszy Gruzin, były premier Bigina Iwaniszvili, który postanowił zainwestować miliony w remont 2 sanatoriów i 9 łaźni. Zanim jednak Skaltubo odzyska swą sławę i blask lat 50, jest jeszcze szansa na zwiedzanie niektórych obiektów
I to jest coś dla fanów urbexu. Uzdrowisko, w którym się znajdujemy, to sanatorium Imereti w Skałtubo. Zostało zaprojektowane właśnie po wizycie liczniczej Stalina i jego decyzji o konieczności rozbudowy tego miasta. Dom uzdrowiskowy, czy też pałac Imereti budowano aż 11 lat do 1961 roku, a za projekt odpowiadał architekt Władimir Aleksij Meszkieszwili. Obiekt posiadał aż 305 łóżek. Wszystko było bogato zdobione w różne ornamenty, rzeźby, ogromne schody, na których teraz można robić ciekawe zdjęcia. Ogólnie bardzo radziecki styl, wręcz manią wielkości i przepychu. Sanatorium było otoczone kiedyś pewnie przez piękny ogród z sosnami, palmami, różnymi krzakami, a teraz stoi opuszczony od 1993 roku i od tego czasu przynajmniej 2 części spłonęły 2 razy. Pomimo istniejącej ochrony większość obiektu można bez problemu zwiedzać. Ochrona nie przegania nikogo, pilnuje tylko, aby nie mieszkali tu już bezdomni, co może sugerować, że kiedyś wróci tu jeszcze życie kurastiuszy i pojawi się inwestor chętny na odremontowanie obiektu. Sam obiekt wydaje się być w świetnym stanie, jeśli chodzi o mury i wygląda, jakby dało się go odbudować. Pomimo radzieckiej historii uważam, że jest wspaniały i szkoda było, aby dalej niszczono. Wydaje się przechylony w tamtą stronę. Tak jakby był 100 lat nieużywany. 5-gwiazdkowy hotel. Chyba ktoś kable pruł. Jaka masakra. Ale to nie jest tak, że on jest jakby zniszczony czasem, on jest jakby wybebeszony. Brakuje elementów. Jakby nie wiem, gdzie to rozkradli. Wyglądają całkiem solidnie jeszcze. Palmy. Musiało być ładnie kiedyś. No to duży obiekt był. Co tam z tyłu są? Basen był. Albo przynajmniej fontanna. Drewniana futryna stara. Wygląda jak w jakimś Czarnobylu. Pokoje gościnne. Przecież to panele. No tak jakieś... No. Jakieś materace. O, tu takie jeszcze drzwi się ostały. Jakieś płytki. Każdy pokój ma inny wystrój, inny kolor tapety. Ładne gzymsy. Jakieś kamienne. Ładne sobie. Te mury wyglądają solidnie jeszcze.
O, poświecisz, żebym nagrał? Nowy licznik założony. O, zobaczymy. Tu jest łazienka. Też w różnym standardzie. Pokoje z łazienkami, bez łazienek, podwójne. Z balkonem. Kurczę, to jest... Ktoś sobie ten chyba piecyk zamontował. No tak by ktoś się włamał tu. O, żerando jest. Nawet jeszcze jakiś. Takie żarówki śmieszne. To jest końcówka butelki? No tak, nie Danko wiem. butelki. No tak jak szklane. Wygląda jak danko A, plastikowe no butelki. okej, tak. Ktoś coś wstawił, no. Ciekawe. Jakiś był przejnik kiedyś. Schody ładnie widać. Nawet jest antena satelitarna. Właśnie z tą anteną to się zdziwi. Zaskakująco ta antena jest niezardzewiała, ona jest jakby później zamontowana. Może to dla tego gościa, co tutaj pilnuje. Tylko że kabel jest urwany i wisi. Ale to jeszcze niedawno działało. No, śmiesznie palmy sobie tej stoi. No, śpamy. Ale ładne patio, to było ładne ogródek kiedyś. Dziwna struktura ściany. Jakiś tak pod kątem. O, tu jaka dziura, strach wejść. Tam podłoga zapadła. No jakie ładne płytki na balkonie. Ładne płytki na balkonie. Jakie stopienia. Elementy z sufitu odpadają, trzeba uważać. Kurde, wszędzie marmury jakieś. Aż poniszczone, ale... O, tutaj to już... Już odpadają elementy od tego. Jak to w ogóle wygląda. A jest jeszcze jedna piętro wyżej. Ile tu stopień kiedyś był. Oprócz tutaj jakiegoś pęknięcia, generalnie budynek jest w całości.
No tam już się podłoga zerwała. Tutaj to chyba spalony był. Tak, tam są opalone drewno. Na zdrowie. Jak w epoce lodnej, niesamowicie dużo zdobień tutaj było. Był luksusowy kiedyś. Nie wiem, gips? Lekki jak gips. W sumie ten sufit się dobrze zachował jeszcze. To dobrze widać w sumie. No, jakie marmury tutaj też. Inne marmury niż tam. Sufit. Ktoś ukradł żyrandol. Nie da się wyjść. No, tutaj się sufit trochę sypie. Tu ktoś autem dojechał. A też da się przejechać. Pan co pilnuje na górze na pewno. Hmm. Sobie stróżówkę. O, to tam jeszcze nie byliśmy na górze. Tych budynków tu jest w ogóle więcej. Byliśmy w tamtym. To jest spalona część, do której nie weszliśmy. Tu jest jeszcze jakieś... ciężko powiedzieć, co to było. Na pewno nie miejsce mieszkalne. Wiele kolumn. Fajnie urbexu na pewno wejdą. No ale to jest jeszcze tak, tam jest jeszcze w ogóle też budynek. No też tak, może takie zaplecze tego hotelu. Jakiś taki mniejszy obiekt. Słyszę tam jakichś ludzi. Mam wrażenie, że jest krzywy taki. Skrzywiony w tamtą stronę. O, pod tu jest jakiś drut. O, schodki, tu było wejście kiedyś. Tam jakieś łączenie było. Połączenie to już tak się... Dobra, to tyle na dziś. Dajcie łapkę w górę, dajcie suba i zapraszam na moje następne filmy. A następny w kolejce jest film o Batumi w Gruzji nad morskim kurortem zwanym Małym Dubajem.